Dziś w programie. Przyjechałem do Polski, żeby zostać gwiazdą. Buongiorno! Raz, dwa, trzy! Białe rosy! Jestem chłopak, bardzo wesoły. Mam tak samo jak ty. Ti amo, ti amo, ti amo, ti amo, ti amo, ti. O, mio kors! Przestańcie, ona nie umie śpiewać! Nie urodzili się w Polsce, ale tu mieszkają i tu próbują zrobić karierę muzyczną. Czy im się to uda? Być może małą wskazówką będzie dla nich zdanie naszej widowni, która za pomocą głosowania... Macie te przyrządy wszystkie? Pokażcie proszę. Jest, nawet szumią. To głosowanie wskaże faworyta. Wy też możecie oddać swój głos na naszej stronie rozmowywtoku.tvn.pl. Getomil wyjechał z Haiti rok po trzęsieniu ziemi. Zapraszam Getomila teraz do nas. Jak się pani nazywa? Gdzie mieszkasz? Jesteś bardzo piękna. Jak się pani nazywa? Gdzie mieszkasz? Kocham cię. Kocham cię. Kocham cię. Dzisiaj kocham cię bardzo. Jestem chłopak, bardzo wesoły, codziennie nie. Jem pierogi i piję wódki i tańczę disco polo. Jak się pani nazywa? Gdzie mieszkasz? Jesteś bardzo piękna. Jak się pani nazywa? Gdzie mieszkasz? Kocham cię. Kocham cię. Kocham cię. Dzisiaj kocham cię bardzo. Dziękuję. Dziękujemy! My dziękujemy, my Getomil dziękujemy, tak? Dziękuję. My Getomil dziękujemy. Słuchajcie, porwałeś część stała jak na akademii, oszołomiona chyba tym, że po polsku słyszy. Pani stała taka oszołomiona. I teraz pani naciśnie na tak, o nacisnęła, tak czy nie? Nacisnęłam. Nacisnęła pani? Tak, że tak. Że tak, Że tak. Ale byłam taka trochę rozbawiona tym wszystkim. tak? A najbardziej rozbawiło cię co? Ten polski język. Ty wstałeś jako pierwszy, nacisnąłeś tak czy nie? Nacisnąłem tak. Bardzo ciekawe wykonanie, bardzo fajna gitara. Podobało Prawda? mi się. A gdzie są ci, którym się nie podobało to wykonanie? Pan wstał jako ostatni. W istocie rzeczy byłem zszokowany tak, że dopiero na końcu wstałem. A nacisnął pan ostatecznie? No tak. Pamiętacie, kto nie wstał? Nieśmiało chciałam powiedzieć, że... Tak, nie podobał mi się tekst. A czy ty sam teksty piszesz? Już nie, to nie jest piosenki, tak? Lubię pisać, bo to super zabawa i bardzo chciałbym pisać po polsku, ale nie znam waszego języka na tyle dobrze. Dlatego w tej piosence użyłem słów, które znam, które są potrzebne do przetrwania i postanowiłem powiedzieć ludziom kocham cię. Kocham cię. Kocham. Wiesz, co to znaczy kocham? Kocham cię. I pana też? Of course. Oczywiście. But we have a Chciałbym powiedzieć wszystkim ludziom na świecie, że ich I kocham. want to be popular. Nie chcę być popularny tylko po to, żeby mieć pieniądze i sławę. Chcę być popularny, bo mam coś do przekazania ludziom. Mam dla nich przesłanie. Something back to the world where I was born. Śpiewam od małego. Cała moja rodzina jest muzykalna. Jako mały chłopiec zwykle siadałem na środku i mówiłem, ja zaśpiewam, a wy klaskajcie. Już wtedy wiedziałem, że będę piosenkarzem. Ale dla nich śpiewałeś nie po angielsku, nie po polsku, tylko po kreolsku, tak? Śpiewałem po kreolsku, po angielsku i po francusku. A,
for them. A jesteś w stanie coś zaśpiewać po kreolsku? Ralo, muy ralo, cielo. Ralo, muy ralo, cielo. Muy ralo, muy cielo. Pour tout le monde, qu'à libérer. Libéré. A teraz... Nie rozumiem tekstu, ale rytm i głos mi już tak właśnie bardziej porwał w tej piosence, w tym wykonaniu. Przemawia do niż- ciebie? Tak, niż Był niż bardziej po polsku. szczery. O Tak. czym teraz śpiewałeś? I was thinking about the world. Śpiewałem o kryzysie na świecie, o emigrantach śpiących pod gołym niebem. Right at the opener. Tak. Śpiewałem też o smutnym Haiti poszukującym uśmiechu. Trudno nie zatrzymać się nad tym, co się dzieje w twoim kraju, zwłaszcza po trzęsieniu ziemi. Wyjechałeś 4 lata temu. A gdzie byłeś w momencie, kiedy ziemia się zatrzęsła? When the earthquake started, I was, Kiedy nadeszło trzęsienie ziemi, byłem na uczelni. Przygotowywałem się do egzaminu. The building started. Nagle poczułem wstrząs, ale pomyślałem, że to jakiś buldożer przejeżdża ulicą i że za chwilę minie. Ale po jakichś 30 sekundach stwierdziłem, że to coś poważniejszego. That is that it was really serious. Cały budynek zaczął się kołysać i nagle runął. So strong. Byłem przekonany, że zginę. Dlatego zacząłem się modlić, by Jezus zabrał moją duszę do nieba. Jesus, oh Jesus, take my soul. Czułem zbliżającą się śmierć. Czekałem, aż sufit na mnie spadnie. Ale dzięki Bogu uratowano I mnie. had to die, but thanks to God, I'm still alive. To zdarzenie zmieniło całe moje życie. I used to go. I have changed my. Zmieniłem nawet moje imię. Ghetto, right? Ghetto. Mam na imię Getto, ale po trzęsieniu ziemi dodałem końcówkę mil, Thousand. co oznacza tysiące mil, a dla mnie tysiące powodów do radości z życia, które zostało mi darowane. No matter what happened in my life, Powiedz proszę, jakim cudem udało ci się wyrwać z Haiti? we had an offer of. Dostałem propozycję stypendium. Mogłem wybrać pomiędzy Jamajką, Brazylią i Polską. And Poland, right? Ale wiesz, I've been living in. na Haiti jest bardzo gorąco. Chciałem spróbować czegoś innego, poczuć zimno. How it is to live in. Czegoś very cool. ekstremalnego. Very cool. Chciałem też poznać język i skosztować polskiego jedzenia. W Polsce zakochałem się w pierogach. Pierogi. Pierogi jakie, przepraszam bardzo? Z czym? Pierogi. Z każdym rodzajem mięsa. Skurczaka, sokiolwek. Musi być pierogi z mięsami. Bo ty generalnie lubisz gotta be mięso. pierogi. Lubię pierogi z każdym rodzajem mięsa. Mój drogi, bardzo ci dziękuję za rozmowę i teraz cię poproszę o to, żebyś przeszedł do studia obok, bo tam poczekasz na wynik głosowania. Okay. Okej, poczekam tam. Okej, to zapraszam cię. Larysa urodziła się w Lwowie i tam zaczęła się jej wokalna kariera. 24 lata temu przyjechała ze swoim zespołem do Polski i już u nas została. Zapraszam Larysę. I kochani moi, kto pamięta? Refren śpiewamy razem. I raz. Raz, dwa, trzy. Białe rozy, bez zaścipy szyby. Sztab z nimi снег и морозы, лед с витрин голубых. Браво! Люди украсят вами свой праздник лишь на несколько дней и оставляют вас умирать на белом холодном окне. Dziękuję bardzo, kochanie. Pięknie. Białe rozy to nieźle, po niezły repertuar sięgnęłaś. Tak, Kto to I o śpiewa? to chodzi. A Pugaczowa to słyszała? Nie. Nie słyszała. Bogadzio nie słyszała. Nie słyszała Tak, ciebie. no ja to siadam, tak? Tak, chyba. siadasz sobie wygodnie, Cicho, a ja tak, wtedy wygodnie. sprawdzam, Aha, jak tak się muszę. to podobało tak. naszej widowni. Po przerwie.
Ja mam 62 lata, skończyłam. Niezła babcia, co? Mia cor. Gosia, kocham cię. Gdzie brawa? Przestańcie, ona nie umie śpiewać. W najbliższy piątek w rozmowach w toku. Prawdziwi mężczyźni i ich prawdziwie męskie pasje. Takim sprzętem jeździłem w 69 roku, jak byłem w wojsku. Bawię się tym, jest mi dobrze. Masz 3 różne mundury. Dlaczego nie możesz być żołnierzem jednej armii? Bo po prostu Niemców brakuje. I ile czasu temu poświęcasz? Bardzo dużo. A co na to ich kobiety? Miałam właśnie temperaturę. Bardzo chciałam, żeby został jednak w domu, tak? No to powiedział, że pojedzie, bo musi jechać. Miałeś problem odebrać telefon, a jak przyjechałam, nawet nie mogłeś chwili mi poświęcić. Ratunku, mój facet bawi się w wojsko. Rozmowy w toku w piątek 19 lutego. Może zdarzyć się tak, drogi żołnierzu, że kiedyś przyjedziesz z misji i nie będzie żony. Ta energetyczna 60-latka to urodzona w Lwowie Larysa. Czy swoim występem porwała widownię rozmów w toku? 27 głosów, moja droga. Tak, Super. patrz, a tylko 5 nie. Wiele razy przemówiły do ciebie? Już teraz będę ciebie... Tak, przemówiło do mnie, bo tak obudziło, widać całą widownię tutaj też. Aha, czyli poszłaś za głosem większości? Tak, znaczy nie. Nie. Nie, ja wcześniej wstałam, bo mi się podobało takie trochę biesiadne, trochę takie weselne. A, takie w sam raz. Tak, Do tego, żeby się zakołysać. Przyjechałaś do Polski 24 lata temu. I dlaczego właściwie zdecydowałaś się tutaj zostać? Po pierwsze, korzenie moje, babcia jest Anastazja Radziwiłłów z Radziwiłłów, czyli Polka. No i mama Polka, a ojciec Koreańczyk. Zawsze mówię, że żółtoludek, bo żółte mam troszeczkę cery, bo po ojcu koreańskie geny takie zostały. Ale jak twoje drogi doprowadziły cię do Polski? Przyjechali muzycy, mówię, Laryska, potrzebujemy do Ostrowia potrzebujemy wokalistki, taka jak ty masz, takie charyzmę, taki głos, że repertuar, no i powiedziałam, że jadę. No i tak dostałam się do Ostrowia Mazowieckiego. Podczas swoich występów poznałaś Zbigniewa Wodeckiego. On miał koncert, swój występ na tym charytatywnym balu, a potem my jako zespół już do tańca, do różańca, do tego wszystkiego, tak. I ja już wyszłam śpiewać na tym balu, po prostu części. tak. A oni konsumowali tam kolację mieli. I wtedy on tak podniósł głowę, tak słuchał, co ja tam tego śpiewałam. I wtedy, jak mieliśmy przerwę, to podszedł Zbigniew, zaproponował, mówił, Laryska, a dlaczego nie startujesz tam w naszym programu? Teraz taki piękny program. No to było, wiecie, ile lat temu? Cicho. Nie ma różnicy, Cicho, kochana. cicho. Nie wiem, jak ty to robisz, ale różnicy nie To ma. było w 2001 roku, cicho. Ja mam 62 lata, skończyłam. Gdzie brawa? Słuchajcie, to jest to. No i to jest Niezła babcia, co? A co? Ale normalnie wnuki ci mówią babciu? Czy No tak, Laryska? wiesz, czasami Laryska, ale babuля. Babuля. Ja uwielbiam to babuля. Babuля, czy ty masz w Polsce grono wielbicieli? Oj, bardzo dużo. 3 lata temu zrobiłaś też furorę w programie X Factor. No. Dziękuję bardzo. Dziękujemy, Larysa. Słuchaj, ja słyszałem, że Korea ma broń rakietową, ale nie spodziewałem się, że taką, naprawdę. Jesteś żywą torpedą, dziewczyno. Dziękuję bardzo. To był bardzo ważny dla ciebie występ. I nie chodziło o opinię Kuby Wojewódzkiego, tak naprawdę.
To był dla mnie bardzo ważny występ, bo w 2011 roku złośliwy nowotwór podniebienia. I kiedy mi to spotkało i kiedy ja byłam już w szpitalu, powiedzieli: Laryska, musimy wyciąć ci szczękę górna. Do tej pory jeszcze mam dziurę w podniebieniu. Jeszcze będę miała przeszczep i to już było takie na podniebieniu, że było 4 cm na 4 i 1,5 cm. Tak duży guz tam urósł. Taki gust, no. A ja jeszcze... To ty nie mogłaś mówić właściwie, ani jeść? Mówiłam jeszcze i musiałam zaśpiewać w sobotę. W Hiltonie śpiewałam na żywca przy fortepianie jazzowe utwory bluesowe. Tam Strangers in the Night. To jest takie... Ty po prostu jesteś nie do zdarcia. Nie do zdarcia, kurczę. Przepraszam, to wytłumaczyć. Ale powiedz, ale powiedzieli ci, po jakim czasie będziesz mogła śpiewać i czy w ogóle będziesz mogła śpiewać? Nie. Ja bałam się tego. Ja bałam się w ogóle tego śpiewania, ja bałam się w ogóle, ja nie słuchałam muzyki. Po pierwsze, w ogóle muzyka dla mnie nie istniała. Ale po 2 miesiącach, przepraszam. Do mnie zadzwonili moi muzycy z Ostrowia Mazowieckiej, że przyjeżdżają w odwiedziny. Ja mówię: nie, 2 miesiące jeszcze za wcześnie, jeszcze nie. Oni: nie, Laryska, my przyjeżdżamy. No i dobrze. Przyjeżdża samochód, oni tam na podwórko wjeżdżają. Patrzę, wyciągają sprzęty, klawisze, gitara. Ja patrzę, co się dzieje. No. Wiesz, dla mnie to było po prostu okropnie, to, co ja zobaczyłam. Oni wchodzą, mówię: nagrywamy ciebie. Ja mówię, co dla mnie było takie, wiesz, muzyka swoją drogą. Ja nuty żadnej nie słyszałam przez 2 miesiące, a oni mówią ci, że masz nagrywać. Mówią: nagrywamy ciebie i będziesz śpiewać. Wiesz, mikrofon, to, mi trema. Mówić jeszcze nie mogę. No i teraz kto może chce, to posłuchajcie na YouTube, jest tam Laryska. I jest nagrany ten pierwszy Jest numer? pierwszy numer, pierwszy utwór jest. Oni po prostu mnie, przywrócili do życia. Larysa, dlaczego jesteś sama? Masz wielbicieli, masz talent, masz wszystko. Oj, no muszę coś zaiskrzyć. A wiek też gra rolę, czy nie? No bo właściwie, czy 62-latek do ciebie pasuje? Nie. No nie, no powiem szczerze, że nie. No to ilu latek? No, jak myślicie, No tak. ile musi mieć facet lat, żeby tak pasował do Laryski naszej? 40. Brawo. 20. No więcej. No nie, no o, to jesteś wyżej, to ciut wyżej, ciut. O. 30? Nie. Jeszcze wyżej, jeszcze. Czyli jednak 40. 40 coś. No 40. No coś. 45, tak? No tak gdzieś, tak. Masz 2 synów, 3 wnucząt, 53 puchary. Chłopy wszystkie. Dobra, no tak. Masz 2 synów, 3 wnuków, 53 puchary z zawodów wędkarskich. Regularnie występujesz wciąż, śpiewasz. Masz swój wieczorek autorski. Tak. 2 razy w tygodniu. A oprócz tego miłości jeszcze cię życzę. Dobrze, dzięki ci bardzo, Kochaneczko, kochana. zaproszę cię do studia obok, Paweł cię poprowadzi i za Dzięki chwilę bardzo. jeszcze się ewentualnie zobaczymy. Dzięki. Olga uznała, że nie ma szans zostać gwiazdą na Białorusi, dlatego 8 lat temu przyjechała do Polski. Teraz wy ją poznacie. Away
Zaczarowałaś chyba wszystkich. Cześć. Mówię, że zaczarowałaś, bo wszyscy siedzieli w cichości i w skupieniu. Za chwileczkę przekonamy się, Paweł poda ci krzesło. Jak podobał się twój występ? Ja się nie zdziwię, że Laryska wygra. O, podsłuchiwałaś już ją? Nie, no ja znam Laryskę po prostu. Daję czadu. Ja jestem taką osobą, że ja właśnie takie piosenki lubię, ja pływam sobie. Ja jestem taka... No ale wiesz, może nasza publiczność też lubi popływać. Popływać ze mną razem na Titanicu. Tak, dokładnie. 15, tak, ale wiesz, są tacy, którzy lubią A jednak. może Titanica akurat nie lubią, ja wiem, faceci. Tak, bo albo się źle kojarzy, że jednak zatonął, nie? Kto wszedł w klimat Titanica? Piękna piosenka, piękne wykonanie. Dziękuję bardzo. Czy ty głosowałeś na nie? Ja głosowałem na nie. No, mężczyzna, dobrze wyczułaś. W sensie ja w ogóle nie lubię Titanica i tej piosenki osobiście, wiedziałam, także tak dlatego. Czyli gdyby tak wybrała myślę. inny głos, repertuar? Głos myślę jak najbardziej okej, jak inny repertuar, no to dlaczego nie? No właśnie, tak naprawdę to byś się zdziwił, bo powinnaś zaśpiewać coś tam z egzaminów twoich ostatnich. Mozarta. Proszę bardzo. Ja miałam gęsią skórkę. A ty? Masz bardzo ładny głos. I widzisz, i ten głos dopiero tutaj ma swą moc. Dlaczego cię podkusiło, żeby śpiewać tę rozrywkę? Ponad 10 lat choruję na dysfunkcję trąbki słuchowej. Miałam 2 operacje. Niestety drugi rok sesje zimowe, egzaminy zimowe, śpiewałam nic nie słysząc. Trzymałam rękę na fortepianie i patrzyłam na swoją pani profesor, która mi pokazywała prawie na paluszkach rytm. I patrzyłam kątem oka na pani akompaniator, która mi mocniej dawała akord, żebym weszła. I później była taka sytuacja, że u nas taka pani zamdykana wyszła i powiedziała: nie wiem, co ty tutaj robisz, jeszcze jest miejsce. No ale jeżeli ty nie słyszałaś... Płakałam chyba 2 tygodnie po prostu. A nie pomyślałeś sobie, że to jest znak, że może jednak nie powinnam tego robić? Mi pan doktor powiedział: pani Olgo, wie pani, ile u nas artystów na polskiej estradzie, którzy mają niedosłuch jeszcze większy niż pani? Nazwisk nie zdradzamy w tym programie. Brałaś udział w castingach do kilku talent show, ale żadnego nie wygrałaś. Nie, Jak sobie to tłumaczysz? O co tu chodzi? Nie wiem, byłam 2 razy na Mam Talent, nawet nie przeszłam precastingu. Ale coś ci mówili? Czy nie? Dziękujemy pani. Dziękujemy, do widzenia. Być może zadzwonimy. I nie dzwonili. Nic. I zawsze było to tylko, zawsze kończyło się to tylko na precastingu? Tak, jedynie co na Must Be The Music przeszłam dalej, ale wtedy furorę zrobiłam, bo nauczyłam się piosenki takiej. Also Quiet Bjorn. Ale ostatecznie nie doszłaś. No nie, no przepuścili mnie przez precasting, ale Kora powiedziała: proszę państwa, ona przecież nie umie śpiewać. Nie było co dyskutować. Nie jesteś no, w tej ja chwili... nie dyskutowałam, bo ja za kulisy weszłam, mnie tam złapała ta reporterka: Olga, śpiewaj. O mio cor schernieto si. O, Olga, no i co akurat? Przestańcie, ona nie umie śpiewać. Ja jeszcze wtedy nie wiedziałam, kim ona jest. Ja przyszłam do domu, odpaliłam sobie komputer w internecie i myślę: o Boże, co za porażka. Nie, no ja zgadzam się. Nie chcę urazić niczyich uczuć, tak? No ja zgadzam się, z wielką gwiazdą, wszyscy ją kochają tutaj, no. Na razie nie jesteś sławną piosenkarką, a żyć Nie mogę nikogo tak. czegoś trzeba, więc jak ty to robisz? Wróżę z kart tarot, jak coś, to zapraszam. A dopuszczasz taką myśl, że to, co ci jest pisane, to nie jest śpiewanie? Ja jeszcze jestem aktorką. A aktorstwo też związane z muzyką, też można śpiewać. Życzę ci, żebyś znalazła naprawdę to swoje miejsce i żeby ta karma się odwróciła. Dziękuję bardzo. Dziękuję ci bardzo. Tomas 12 lat temu przyjechał do Polski z Włoch. Zapraszam Tomasa. Buongiorno.
sobre ti, amo, ignori a ti, amo. Se viene testa vuol dire che basta lasciarci ti amo. È una farfalla che muore sbattendo le ali, l'amore che a letto si fa. Rendimi l'altra metà, oggi ritorno da lei. Primo maggio, su coraggio io ti amo, 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 ti amo. Znowu o miłości! Amo o miłości, prawda? miłości, O amore, miłości, amore. amore. Dzień dobry. Miło mi, Bardzo miło mi. Siądź proszę z nami. Dziękuję. No i teraz zobaczymy, czy ktoś to amo zrozumiał. Proszę pani, czy pani amo rozumie, co znaczy amo? Tak, rozumiem. No i Co jak to znaczy? O, Kocham. jak to do pani przemawia? Pana wykonanie bardzo mi się podobało. Dziękuję pani bardzo. Nacisnęła pani na tak? Tak. Tak. Czy ktoś spróbuje powiedzieć, ile było tym razem głosów? Jak myślisz? Myślę, że większość na tak była. Na większość na tak? Jak myślisz? Zdecydowana większość na tak. W ogóle to są moje klimaty, uwielbiam taką muzykę włoską i w takim stylu romantycznym. Yeah. Dziękuję bardzo. Czyli uczucie ulgi, a nawet szczęścia. Jednak większość... Udało się. Tak, udało się. Byłeś po 30, kiedy wyjechałeś z Włoch. Dlaczego ty tak zostałeś w Polsce? No taka historia miłosna. Dla niej rzuciłeś wszystko i się przeprowadziłeś. Zajęło ci to zaledwie 10 dni. I tu mamy włoską naturę. No, gorąca był- krew, zdecydowanie. Bo ja jestem impulsywny, nie myślę. Najpierw robię, a potem myślę, kurczę, mówię sobie, no dobrze czy źle. No to... No, ziemi włoskie do Polski. Nie od dziś wiadomo, że dla każdego Włocha najważniejszą osobą w jego życiu jest mama. Nieprawda. No jak to nie? To jak twoja mama przeżyła twoją przeprowadzkę do Polski w takim błyskawicznym tempie? Ona w ogóle się nie przejmowała, Aha. bo ona mnie zna bardzo dobrze, wie, że jestem szalonym i powiedziała, wiesz Toma, zrób co chcesz, tylko żeby był szczęśliwy, zadowolony i przede wszystkim bezpieczny. Mama powiedziała, to jest twoja sprawa, bylebyś był szczęśliwy. Dzisiaj przedstawiasz się jako rozwodnik. Mówisz, ale byłem szczęśliwy. mąż, bo jest nowa kobieta. A obecną Gosię to poznałeś na dyskotece, na Nie. koncercie symfonicznym? Na koncert mój po prostu pierwsza osoba, którą widziałem i ostatnia, którą widziałem, to była ona. Od razu zeskrzyło. No dobra, no i jak Była tak taka byliście magia, tak. wpatrzeni magicznie w siebie, to co się stało po tym koncercie? No właśnie, jeżeli by mama Gosia nie przyszłaby do mnie, żeby kupić płytę, to nic by się nie stało. Ona przyszła, o, dzień dobry, chciałbym kupić płytę do pana. No, bardzo chętnie. Ale ty już wiedziałeś, ja że to wiedziałem, jest- że była siedziała. A, bo obok, z no, Gosią, no. tak, ja pytałem, może dla córki ta płyta. No. Nie, ale córka też bardzo się podoba. Potem nie wiem, jak zaszła rozmowa, że córka jest dermatologiem. Proszę pani, ale może pani mi Umówi wizytę. umówi z wizytą z córką, bo ja mam naprawdę ogromny problem. No. No tak wyszło. To dla mnie nie była ważna wizyta, tylko ona. I umówiliśmy się potem do Poznania na wizytę kontrolną. I to wtedy był pierwszy pocałunek. Na wizycie? Nie na wizycie. Gosia, kocham cię. Chciałbym zawsze, żeby to było ta jedna jedyna i mam nadzieję, że jesteś ta jedna jedyna, bo kurczę, mam dosyć. I mam nadzieję, że będziemy do końca życia razem. A czy ty się już oświadczyłeś? Tak. I już niedługo mężem? No mam nadzieję. Ona też musi się... Określić Jestem ostatecznie. do dyspozycji. Jutro. Słuchaj, no to życzę ci spełnienia marzeń, żeby cię można było usłyszeć w radiu, no. Cóż tu chcieć Dziękuję więcej. bardzo, trzymam kciuki. Dzięki. Zaraz się okaże, czy nie zaśpiewasz na koniec jeszcze dla nas, bo będziemy liczyć wyniki. Zaproszę cię tu do Pawła. Urodził się w Kongu, dzieciństwo spędził we Francji, a potem
przyjechał z mamą do jej rodzinnego miasta Warszawy. Posłuchajcie, jak śpiewa 28-letni Serge. Mam tak samo jak ty, miasto moje, a w nim najpiękniejszy mój świat, najpiękniejsze dni. Zostawiłem tam kolorowy styl, kiedy zatrzymam czas i na skrzydłach jak to będę leciał co sił tam, gdzie moje sny i warszawskie kolorowe dni. Gdybyś mój rzecz chciał nad Wiślański świt, już dziś wyruszaj ze mną tam. Zobaczysz świat, przywitał pięknie nas warszawski dzień. Bardzo Ci dziękuję. Tak się witamy 3 razy po polsku bądź po francusku. To zależy od tego, pod którą szerokością geograficzną jesteśmy. Kochani, sprawdźmy, jak podobał się występ Serge'a. Po przerwie. Nie wiem, czy sobie zdajecie sprawę, ale sytuacja jest taka, że wasze głosowanie nie rozjaśniło sprawy. Będziemy mieli dogrywkę. Wszystko w waszych rękach i tych magicznych urządzeniach. Skoncentrujmy się. W najbliższy wtorek wzięli ślub kilkanaście miesięcy temu, a dziś myślą już o rozwodzie. Jeśli okaże się, że nie mogę mieć dzieci, no to na pewno gdzieś poszuka kobiety, która będzie mogła, tak? Za jakiś czas się rozstaniemy przez to. Nasze małżeństwo jest fikcją, bo on od rana do wieczora pracuje. Co w sądzie powie, że co, że rozwodzi się, bo dużo pracuje i na dom zarabiam? Po ślubie jak więzienie się czuję. Coraz częściej myślę o rozwodzie z Michałem, ponieważ dużo ćpa, pije. Jak wytrzymać ze świeżo poślubionym małżonkiem pod jednym dachem? Rozmowy w toku. We wtorek 23 lutego. Tak to jest małżeństwo. No, niestety nie wiedziałem o tym. Serge urodził się w Kongo, ale jego mama jest warszawianką, dlatego chciałby zostać gwiazdą właśnie w Polsce. Czy naszej widowni spodobał się sen o Warszawie w wykonaniu Serge'a? Więcej głosów na nie. Niestety to jest klasyk jednak nie do podrobienia, jak dla mnie. A mi się podobało, ja lubię tę piosenkę i wykonanie również było okej. Po prostu piosenka może nie była dobrze dobrana, ale głos masz naprawdę niesamowity. Tutaj też chodzi o to, żeby dobrać dobrze. Okay. Ja chciałem też powiedzieć, że to nie jest tak, że ja chciałem wziąć się za tą piosenkę pod względem, bo każdy się z nią mierzy, że jest jakaś trudna. Dla mnie osobiście ta piosenka jest łatwa. To wykonanie też nie chciałem kopiować oryginału, tylko dać coś od siebie. I tak w swoich utworach i w różnych jakichś rzeczach, co robię na co dzień, daję z siebie, tak? Dlaczego nie nagrałeś jeszcze płyty? No, powiem tak, trafiało się dużo osób, które chciały tam nagrywać, chciały, tylko z mojej strony to było po prostu takie naiwne. A każdy obiecywał, ja dawałem siebie 100%, no i później już tych osób nie było. Marzysz o karierze piosenkarza, więc chciałabym, żebyś wytłumaczył mi twój udział w tym projekcie. Casting przyciągnął także piękności znacznie większego kalibru. Kurczę teraz. Ciach, seks bomba, jest. Coś bokiem? To już jest wszystko gotowe. I co? Czy Naomi Campbell w Polsce nie można znaleźć? Oczywiście, że można.
Duży kaliber, duże ożywienie wśród jurorów. What's up, Tyra? I mean, Tyra. Elizabeth. Ja chyba śnię. O, kochani, no nie przesadzaj. No właściwie mówię, sytuacja była taka, że dzień wcześniej dostałem propozycję od swoich kolegów właśnie, żeby wyjechać do Sopotu. No i oni się zarezerwowali w hotelu, no i powiedzieli, słuchaj, nikt nas nie zna w Sopocie, zróbmy jakiś taki skandal. No więc ja mówię, no dobra, no nie ma problemu, tylko żebyś wiedział, że w hotelu cię zainicjowaliśmy jako pani ambasador Kongo. Wszystko pięknie było. Rozpakowaliśmy się, wszystko tam, schodzimy na aperitif. Ja w tym stroju, bo musieliśmy jeszcze, jak pojechaliśmy, przyjechali po mnie na dworzec, pojechać do jakiegoś sklepu, kupić to wszystko. No, Żebyś wyglądał jak ambasador. Właśnie. No i słuchaj, tak idziemy do tego barku, no i tam właśnie strasznie dużo kobiet. Tutaj piruk, tutaj ringeroniec. No jak mnie później zobaczyli, więc stwierdzili właśnie, żeby zrobić jakiś taki żart. Powiem szczerze, ja to specjalnie zrobiłem dla żartu i z poczuciem humoru. Później po 3 dniach wracam pociągiem do Warszawy. No. Mój kolega do mnie dzwoni, wejdź na Plejadę i zobaczysz, kogo Michał Piruk przyprowadził na ten. Ja tak mówię, Boże, to jest chyba niemożliwe. No. Wchodzę na tą Plejadę na tym telefonie, jeszcze mi się zacinało. Patrzę, jakieś urywki, już swoje kopyta, mój matko, ale skandal. Ale później stwierdziłem, mówię, mam to gdzieś. Twoja mama, architekt, kibicuje twojej karierze muzycznej. Czy wolałaby jednak, żebyś zajął się tym, do czego jesteś przygotowany po swojej szkole, po ASP? No jest widocznie za tym, żebym śpiewał. Jak przyjechała Whitney Houston do Opola, to pierwsza mnie wzięła, kupiła, pamiętam, zbierała te pieniążki, kupiła właśnie tam te bilety i zabrała mnie. I wtedy ja już wiedziałem, którą drogą chcę już iść. Serge, życzę ci, żebyś odnalazł swoje miejsce na scenie. Dziękuję ci bardzo. Nie wiem, czy sobie zdajecie sprawę, ale sytuacja jest taka, że wasze głosowanie nie rozjaśniło sprawy. Będziemy mieli dogrywkę. Tę samą ilość głosów dostali od was Larysa i Tomasz. Wszystko w waszych rękach i tych magicznych urządzeniach. Skoncentrujmy się. 1 Larysa, 2 Tomasz. Zaraz zobaczymy, kto jest waszym wybrańcem dzisiaj. Larysa! Osobowość! Larysa, przyjdź do nas! Publiczność na ciebie czeka! Jutro w rozmowach w toku. Moje dzieci o mało nie spłonęły żywcem. Spałem i spadła na mnie paląca bułka i na mojego tatę, a mój tata mnie uratował, ale on siebie nie uratował i umarł. Stwierdzili, że Daria ma 30% poparzonego ciała, a na 25%. No i momentalnie dzieci zaczęły puchnąć. Zakonnica mi powiedziała po prostu, że może lepiej by było, gdyby dziecko umarło. Ja się boję być w domu. Właśnie nie wiem, czemu to jest spowodowane, bo wydaje mi się, że traumą po prostu. Proszę dzieci o wybaczenie. Przez to, że ja tak jechałam tym samochodem nieostrożnie, nie myślałam o nich, tak, to że przeze mnie są okaleczeni, tak, są chorzy. Staram się, żeby była szczęśliwa. Rozmowy w toku. Prawdziwi ludzie, prawdziwe historie. Oczy czarne, oczy żguci, oczy strastne i прекрасные, как люблю я вас, да как боюсь я вас, знать увидел вас я в недобрый час. Подойди ко мне,
Ты мне нравишься, поцелуй меня. Мне нравишься, поцелуй меня. Потом я тебя, потом вместе мы расцелуемся. Поцелуй меня, потом я тебя, а потом вместе мы расцелуемся.